pora na omówienie ostatniej teorii tak czysto poświęconej Help Wanted. No przynajmniej aż do czasu pojawienia się jakiegoś większego update'a. Póki co dostaliśmy update językowy, zapowiada się ten Halloween Pack. Ostatnio zapowiedzieli już old animatroniki, ale czy w tym update'cie będzie tylko parę nowych reweli, czy może dostaniemy jakąś nową fabułę, to się jeszcze ustali. Na dzisiaj ostatnia teoria z obecnej wersji Help Wanted. Wiele osób zwróciło na ten temat uwagę i pojawiło się pytanie, kim jest rzeczywiście Glitch Trap. I nie mówię tutaj o dyskusji pomiędzy prawdziwym Williamem a sztuczną inteligencją. Chodzi tutaj o dyskusję pomiędzy Williamem, Jeremym i Tape Girl. Istnieje parę teorii dookoła tego wszystkiego. Ale żeby już wyjaśnić sobie tego William AI, to powiem tylko tyle. Nie ma na coś takiego żadnych dowodów w grze. Glitch Trap wyraźnie pokazuje nam, że mamy do czynienia z Williamem, ale nic nie mówi tutaj specyficznie, żeby to była komputerowa kopia Williama. Pojawia się razem z częściami, które zostały przywiezione, zeskanowane, ale posiada też magiczne moce. Gra mówi nam o możliwości przejęcia naszego ciała, a także pojawienia się cyfrowych postaci w prawdziwym świecie. Sztuczna inteligencja tego nie robi. Teoretyzuje się, że to jest kopia Williama na bazie jego remnantu. Zeskanowali remnant, skopiowali jego duszę. No spoko, ale ta interpretacja tworzy sama w sobie nowe zasady dookoła remnantu. Nigdy nie zostało nic takiego zasugerowane, to bardziej wymówka niż jakiś konkretny argument. Jedynym argumentem na Will AI jest sam fakt, że William niby zginął w FFPS-ie, że niby UCN jest jego piekłem. Tylko w takim scenariuszu ma ona trochę sensu, ale nawet w tym wypadku gra wciąż podaje nam zero informacji, więc nie jest to William AI, tylko jakiś dziwny Williamo-podobny byt, o którym nie mamy zielonego pojęcia skąd pochodzi, nie mamy żadnych danych. Dla mnie to bardziej cała gra kontruje UCN-a. Pojawienie się Williama tutaj ma nas naprowadzić na to, że przeżył FFPS i że to Mike znajduje się w Alchemist Custom Nightie, nie na odwrót. Ale niezależnie od tego, czy Glitch Trap to prawdziwy czy sztuczny William, dzisiejszym pytaniem jest, co dalej? Głównym celem Glitch Trapa to kradzież naszego ciała. Więc zadajmy sobie teraz pytanie, a co jeśli William już wcześniej zdążył przyjąć czyjeś ciało? Glitch Trap mógł sobie być Williamem, ale już nie musi. Gra nam sugeruje dwóch kandydatów i są nimi Jeremy i Tape Girl, dwóch beta testerów, którzy mieli kontakt z Glitchem przed nami. Parę teorii na ten temat pojawiło się dookoła Help Wanted i jest to bardzo ciekawy wątek do przemyślenia. Ja osobiście nie uważam, żeby to było jakoś mocno pokręcone i wciąż uważam, że to William, ale warto jest podyskutować sobie na różne tematy z jakimś otwartym umysłem, bo może nam to pomóc znaleźć nowe informacje o Glitch Trapie lub o całym całokształcie gry nawet. Dlatego też zapraszam do dyskusji, bo wy też możecie znaleźć coś ciekawego w całej tej analizie. Zapraszam do zostawienia komentarza. Pierwszy z kolei jest Jeremy Glitch. Jest to według mnie najciekawsze rozwiązanie z różnymi alternatywnymi ścieżkami. Jeremy widział Glitcha, mówił o nim, chciał się go pozbyć i zgodnie z teoriami odciął sobie twarz. Mógł zwariować, mógł próbować też zabić Glitcha, bo można próbować oszukać taką postać. Może przyjmie nasze ciało i okaże się, że jesteśmy starcem, który niedługo tak czy tak umrze, a może przed zamianą odcięliśmy sobie twarz i właśnie wykrwawiamy się na śmierć. W scenariuszu Jeremy Glitcha taki właśnie był cel Jeremiego. Zgodnie z tą teorią Jeremy mógł zabić Williama, a jednocześnie sam został uwięziony w grze. Teraz to on ją nawiedza. Według mnie jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Sugeruje nam, że prawdziwa walka miała już miejsce chwilę temu, a Glitch Trap nie jest tym, kim myślimy, że jest. Nie ma na to oczywiście żadnych niepodważalnych argumentów, ale sam wątek jest dosyć ciekawy, wyjaśnia nam motywację Jeremiego w tym wszystkim, co się wydarzyło. Ciężko stwierdzić, czemu miałby odcinać sobie twarz i próba zabicia Glitcha ma tutaj całkowity sens. Ciężko szukać tutaj innych informacji, bo jeżeli Glitch Trap zacząłby zachowywać inaczej po akcji z Jeremym, to moglibyśmy zgadywać, że zmieniła się osoba, ale nie mamy żadnych informacji na temat tego, jak zachował się przed tą akcją. Wydaje mi się jednak, że mimo wszystko Scott powinien zarysować to jakoś dobitniej, gdyby to był rzeczywiście Jeremy Glitch. Wciąż jest uwięziony, wciąż źle dla niego, ale fakt faktem wygrał. Pokonał Glitcha, powinien się cieszyć, powinien starać się skomunikować z innymi, ale on nie robi nic, po prostu idzie dalej, po prostu chce wyjść, przygląda się Tape Girl, atakuje ją, próbuje przejąć jej ciało, później próbuje też przejąć nasze ciało. Inną sprawą jest też to, że zabicie Williama gdzieś z boku byłoby dosyć nieklimatyczne. Nieważne, już dawno po wszystkim, to koniec. Niby coś podobnego miało miejsce we FNAF 3, ale William przeżył wtedy swoją śmierć, więc historia wciąż miała sens i to finalne starcie wciąż było przed nami. Ale tworzy nam to zupełnie nowy scenariusz, bo co jeżeli wszystko wydarzyło się tak jak mówiliśmy? Jeremy zamienił się ciałem z Williamem, ale William przeżył. Może sam Remnant pozwolił mu przeżyć te obrażenia, a może po prostu nie były one wystarczająco poważne i w szpitalu go wyratowali. Wiemy o pozwie, wiemy o tym, że Jeremy'ego już tu nie ma, ale nikt nie potwierdził nam zgonu.
W takiej sytuacji Jeremy Glitch ma tutaj więcej sensu. Wyjaśnię to zachowanie Glitcha, bo Jeremy naprawdę wie, że William przeżył i dlatego stara się uciec, bo chce go powstrzymać. Dlatego też atakuje następnego beta-testera i stara się przyjąć ciało Tape Girl, potem nasze. Jest tutaj masa gdybań i dopowiedzeń, dlatego nie przekonuje mnie ta teoria, ale sam scenariusz jest bardzo fajny. Jeżeli w następnej grze Steelwoola dostaniemy Two-Face'a, to wtedy jasne. William znajduje się w ciele Jeremiego, a Jeremy pod postacią Glitcha łazi po internecie. Brzmi to fajnie, ale póki co z powodu braku konkretnych argumentów uznaję to za po prostu ciekawy fanfic. Teoria z Tape Girl mnie jednak za bardzo nie kupiła, bo skupia się głównie na kolejności kaset. Dlaczego wita się z nami 2 razy, dlaczego mówi nam jak pokonać Glitcha, ale sama tego nie robi? Możecie znać tą teorię z filmu MatPata, gdzie mówił, że William przyjął jej ciało, a ona dograła brakujące kasety będąc już Glitch Trapem, ale cały ten wątek nie ma sensu na paru poziomach. Kto zdekompilował wtedy kod? Bo ktoś to zrobił. Jeżeli zrobiła to Tape Girl, to William powinien być uwięziony, ale sam William też nie ma tutaj za dużo sensu, bo to nie jego działka, on tu chce tylko uciec. O co też chodzi z poprawnym sposobem pokonania Glitcha? Według tej teorii nie ma to znaczenia, więc czemu Glitch Trap znika, o co chodzi z puszanką, o co chodzi z cutscenką, jeśli to powinno być zupełnie to samo. Przegrana powinna być równa wygranej. Nie ma to według mnie żadnego sensu. Glitch Tape nie jest też za bardzo ciekawą teorią, bo jedyne co sugeruje to ta cała akcja z nagrywaniem kaset jednocześnie będąc w środku gry, co jest śmiesznym konceptem. Ale nawet chronologia kaset się tutaj niezbyt zgadza. Już wyjaśniłem na innym odcinku te wszystkie problemy z 2 powitaniami i planem pokonania Glitch Trapa. Zapraszam do tego odcinka, bo nie ma sensu już się powtarzać. Ale cóż, według mnie to po prostu William Afton, ta najoczywistsza wersja. Nie ma tutaj jakichś silnych argumentów, nie jest to potrzebne. Wybieram Williama, bo to podstawowa wersja, a żadne twisty dookoła innych możliwości nie wydają mi się być wystarczająco satysfakcjonujące. Glitch Jeremy tworzy nam bardzo fajny scenariusz, ale Mike Trap też taki tworzył, a wyszło, że jednak nie. Ani Tape Girl, ani Jeremy nie przekonują mnie wystarczająco. Wydaje mi się, że Jeremy próbował oszukać Williama, doprowadził się do takiego stanu z tego powodu, ale gra mówiła nam o możliwości pojawienia się cyfrowych postaci w prawdziwym świecie. Możliwe więc, że William nie był od tak po prostu uwięziony w grze i widział, co się dzieje dookoła. Widział stan Jeremiego, nie dał się przechytrzyć. A więc tak wygląda moja teoria. W Glitch Trapie wciąż znajduje się William. Żaden plot twist nie zdołał podważyć tej podstawowej, oczywistej odpowiedzi. William siedzi tam cały czas, nie wyszedł przez Jeremiego, Tape Girl go zdekompilowała, a potem my, nowy beta tester ze Steelwool, z nim walczymy po raz ostatni, żeby dojść do remisu, bo my wciąż mamy nasze ciało, a Willy Wonka uciekł. Tak widzę tę sytuację. Ale zapraszam was też do pozostawienia własnej opinii, jeżeli zauważyliście coś innego, co poda nam inne rozwiązanie, albo tym bardziej potwierdzi, że to William. Zapraszam do pozostawienia komentarza i sam też spróbuję dołączyć się do dyskusji.